Witam serdecznie. Dziś w piątku z rybą szczupieńczyk pręgowany, forma dzika. Mam tutaj, tutaj się pojawiła pani teraz. Dość agresywny ten pan jest. Raczej chyba panią przeniosę gdzieś osobno. Ale do rzeczy. Jak widzicie, moje szczupieńczyki to forma dzika. Przepraszam od razu za szybki, ale one są bardzo płochliwe, ponieważ to ryby z odłowów. Nie czyszczę im tutaj szybek z tego względu, póki co. Ryby występują w Azji, w Indiach i na Ceylonie. Ta forma jest dość rzadka, forma dzika. Zazwyczaj można spotkać w handlu formę złotą. Formę złotą hodowałem przez wiele lat. Zrezygnowałem z niej. To są zachowania pana. Niestety zrezygnowałem z niej, ponieważ chciałem zdobyć formę dziką, co było dużym wyzwaniem. Trudno zdobyć dzikie ryby. W końcu dzięki Tomasowi i jego sklepowi udało mi się te ryby zdobyć. Polecam Tomasa Tillmana, Zohoby. Jest ten pan. Dość agresywne ryby. Nie powinny być trzymane z rybami łagodnymi i mniejszymi od nich. To jest jeszcze młody samiec, on urośnie. Spróbujemy na niego zbliżyć, jak się uspokoi. Teraz ładnie widać. Przepiękna ryba. Natomiast problemem jest ta agresja. Oczywiście ryba należy do rodziny karpieńcowatych. Taka dygresja. Nie wiem, czemu ludziom bardziej podoba się ta forma złota. Przecież te ryby są dużo lepsze. No cóż, tyle go widzieli. Należą do rodziny karpieńcowatych. Dość żywe ryby. Zmniejszmy, może go gdzieś wypatrzy teraz. Dość żywe ryby. Jest. Samiec bezustannie patroluje rewir. Aczkolwiek jeżeli nic się nie dzieje, to zazwyczaj wybiera jakieś spokojne miejsce i czatuje. Jeżeli chodzi o wystrój akwarium, musi być dużo kryjówek ze względu właśnie na samicę. Ja muszę jak najszybciej przenieść do większego akwarium. Tu się trzeba zastanowić będzie nad tym, gdzie, ponieważ widzę, że ta agresja jest dość duża. Wcześniej, tu jesteś, wcześniej mając tą formę hodowlaną, owszem, ryby były agresywne, ale nie aż tak bardzo. Ależ on jest ładny, kurczę. Naprawdę cudowne są te ryby. I zbił mnie z pantałyku. W każdym razie ta forma, którą miałem złota, nie była aż tak agresywna. Miałem tych ryb duże stado. Udało mi się je wielokrotnie rozmnożyć. Znowu pani jest. Może i ją możemy poobserwować przez chwilę w spokoju. Może niepotrzebnie dawałem teraz karmę. W każdym razie wymagane, jeżeli chodzi o te konkretne ryby, jeżeli chodzi o zbiornik, to powinien być dość mocno zarośnięty, obfity w kryjówki. Jak widać, żeby samica, która jest, mogła się schować. Nie polecam wkładać do akwarium 2 lub 3 ryb, bo ja miałem 3 pary. Jedna ryba mi padła na pleśniawkę, drugą rybę wykończył drugi samiec, ten konkretny tutaj. Po prostu wydziubał drugiemu samcowi oko, już było po rybie. Dlatego 2 pary, które posiadam, są osobno. A teraz jeszcze chciałbym osobny zbiornik na samicę, tak żeby samice mogły być osobno sobie. Samice nie są aż tak agresywne. Samiec jest agresywny ze względu na terytorializm. W naturze te ryby występują w takich wolno płynących ciekach lub też jakichś stałych takich jeziorach, stawach, jakichś bagnach. Jeżeli chodzi o wodę,
to wymagają wodę od według mnie 6 pH do 7,5. Najlepiej czują się pomiędzy 6,5 a 7. Ja zakwaszam tutaj lekko wodę. Jest podłoże aktywne, które je stabilizuje, a dodatkowo wprowadzam garbniki. To dość istotne, bez garbników momentalnie dostają pleśniawek. U mnie w zasadzie dostały pleśniawki na drugi dzień, momentalnie. No, nie wiem, co się stało wręcz. Na szczęście nie wszystko stracone było. O, złapał California Blackworma. Jak widzicie, podejmują karmę też z dna. Te dzikie ryby trochę mi zajęło czasu przyzwyczaić je do karmy mrożonej. Karma sucha odpada całkowicie. W ogóle ich nie interesuje karma sucha. Najlepiej dawać żywą karmę. I w tym tutaj małym zbiorniku ja stosuję głównie żywą karmę, ponieważ mam jej teraz pod dostatkiem. Jeżeli chodzi o temperaturę wody, to przynajmniej w przypadku tych złotych, które hodowałem, to wytrzymują zakres między 20 a 32 stopnie. Myślę, że nawet ponad 32 były w stanie wytrzymać. Jednego roku miałem wodę w akwarium 32, 33, jakoś tak. To były jedne z nielicznych ryb, które przetrwały te warunki. Przypuszczam, że te dzikie też są dość wytrzymałe, jeżeli chodzi o temperaturę. Optimum jest między 24 a 26 stopni. Najlepsza temperatura to bym określił na 26. Ale 24 też jest dobre. Natomiast najżywsze są i najlepiej wybarwione przy 26 stopniach. Jeżeli chodzi o karmienie, no to każda żywa karma. No jeżeli chodzi o inne karmy, no to jedynie mrożona wchodzi w grę, ale to powinno być coś grubszego, typu kryl, euromysis, duża artemia. Gamarusa nie próbowałem, więc nie umiem powiedzieć. Co jeszcze? Rozmnażanie tych ryb. Rozmnażanie jest dość proste. Albo no, jest możliwy wylęk tego na rybko w akwarium, ale musi to być duży zbiornik. Dla takiej pary musiało być to ze 200 litrów i bardzo, bardzo mocno zarośnięte akwarium. Natomiast tak jak tutaj, wystarczy tuż przy powierzchni wody rozkładać kępy muchu. Bardzo dobra jest wgłębka w tym wypadku. Ryby składają na takich płyciznach ikrę gdzieś przy powierzchni wody. No i właśnie wgłębka jest bardzo dobra tutaj. Przykrywając zbiornik grubą warstwą wgłębki, tak no przynajmniej 2 cm. Zostawiając tam ryby na 2-3 tygodnie. No po 2 tygodniach tą wgłębkę wyciągamy, wkładamy nową i tak na zmianę. Jest duża szansa, że będzie tam już młody narybek, bo narybek się ukrywa właśnie w takich miejscach i po przepłukaniu tej wgłębki muszę okazać, że znajdziemy 2-3 rybki, bynajmniej ja tak miałem. No ale zostawiając tą wgłębkę w spokoju na kolejne 2 tygodnie i obserwując, co tam się dzieje, no możemy odkryć, że pojawiają się młode rybki. Natomiast osobne tarlisko trzeba stworzyć, jeżeli chcemy tych ryb więcej. No i wtedy dajemy do tarliska, no powiedzmy liśka tarpy, tak jak tutaj mam. Wkładamy mech w większej ilości, plus no jak najwięcej damy rady wgłębki, która będzie na powierzchni. Poziom wody tak około 10-12 cm. No i powierzchnia takiego zbiornika to powinna być minimum taka jak tutaj, a najlepiej większa. Wcześniej samca odstawiamy od samicy, trzymamy ich osobno w 2 akwariach, dlatego właśnie ja potrzebuję 3 akwarium dla moich 2 par. No żeby on jej tak nie ścigał, bo ona wiecznie jest w stresie.
Z tego też powodu jest taka jasna, jak widzicie, ona się wiecznie przed nim chowa. Także nie mam wyjścia, muszę jeszcze jeden baniak mieć na te ryby. No i samice odstawione od samców, tuczymy sobie. One spokojnie się rozwijają. Jak widzimy, że już mają okrągłe brzuszki od ikry, no to wtedy łączymy taką samicę z samcem. No ale różnie to może być u tych ryb. Niekoniecznie on może być nią zainteresowany. Może ją zaatakować od razu. No tutaj, jak widzicie, są razem. To jest dość dziwne dla mnie, bo w przypadku tych złotych nie widziałem takiej agresji wobec samicy. No ale niestety, no tutaj w tym wypadku tak jest. Ryb dzikich. O, pani zestresowana. No nic, muszę coś przygotować dla niej. No i dla tej drugiej samicy, bo w drugim baniaku jest sytuacja podobna. Drugiego nie pokazuję, bo on jest bokiem ustawiony i to jest zbiornik techniczny, więc nie ma tam jakiegoś wystroju. No to jest problem z tą samicą, jak widzicie. Nie daje jej spokoju, ściga ją cały czas. Pomimo intensywnego karmienia. No to może być trudność w rozmnażaniu. Ten samiec jeszcze jest młody, więc być może jego charakter się troszeczkę zmieni. Stanie się mniej agresywny wobec pań. Natomiast no, ten młody samczyk jest przerąbany tutaj pod tym względem. Zaskoczyło mnie to dość mocno. No, wydawało mi się, że już wszystko wiem o tych rybach. Miałem je kilka lat. No i ze względu na czerwieniaki musiałem się ich pozbyć. Bo no, jak tylko je zobaczyły, to była od razu wojna. Ryby dorastają do 12 cm. Czasem mogą być większe. Samice są dorosłe, takie prawdziwie dorosłe samice są masywniejsze od samców. Są takie no strasznie parówkowate. No i schowały się. Chyba wszystko powiedziałem. Nie chciałbym przeciągać. Póki co o tej formie dzikiej no wiem tyle, ile powiedziałem, mniej więcej. Zasadniczo, jeżeli chodzi o parametry wody, to wydaje mi się, nie ma różnicy w porównaniu do tej formy hodowlanej. Przy czym no, ja tutaj starałem się stworzyć jak najlepsze warunki. Rośliny, które tutaj widzicie, być może występują w naturze, gdzie te ryby żyją, więc może to być prawie że biotopowy jakiś tam zbiornik. No, ponieważ tutaj ta roślina na załączonym obrazku to Apanogeton crispus, Monoselenum tenerum. O, panuje. No, hydrokotyl. I to wszystko. Trochę podobnie może to wyglądać w naturze, chociaż widziałem filmiki z tymi rybami ze strumieni. Tak więc, bo o tym nie wspomniałem. Jeżeli chodzi o filtrację, no można zrobić coś takiego jak u mnie. U mnie jest teraz spokój, bo wyłączyłem napowietrzanie do filmu, ale mam tutaj filtrek gąbkowy. Natomiast z doświadczenia wiem, że te ryby lubią prąd wody i dobrze się w nim czują. Natomiast można też trzymać je właśnie w takich warunkach bardziej jakby, no nie wiem, w jakimś stawie albo przy brzegu jakiegoś jeziorka. Naprawdę cudownie ubarwione są te ryby. Dziwię się, że ludzie wolą te złote. Te złote są po prostu złote i nic ciekawego w nich nie ma. A te tutaj przecież mają oprócz tego złotego koloru czerwony ogon, zielone oko. No nie wiem. Słuchajcie, to tyle na dzisiaj. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do kolejnych produkcji. W niedzielę ukaże się kolejny odcinek z cyklu Ogłoszenia parafialne. No to możecie się dowiedzieć, co nowego się zdarzyło w ciągu tych ostatnich tygodni, a także jakie są dalsze plany na rozwój.
Pozdrawiam i do zobaczenia. Cześć.